FNAF to jest ogólnie historia o wielu zabójstwach. Są dzieciaki, stróże nocni, sam William, ugryziony dzieciak. Trochę tego jest, ale jedno największe i najbrutalniejsze morderstwo to było wtedy, kiedy Scott Cawthon zabił Mike'a Schmida, naszego protagonistę FNAF 1. Mike sobie żyje spokojnie, ma jakąś swoją misję, którą próbuje wykonać i wtedy wchodzi Scott i mówi: kupiłem nowego Mike'a, nie potrzebuję już ciebie. F dla Schmida. Dzisiaj porozmawiamy sobie o FNAF 1 i FNAF 4, o tym jak fabuła gry zmieniła się pomiędzy tymi grami. Wydaje mi się, że obie te gry pokazują dokładnie to samo wydarzenie, ale zostało ono wyraźnie zmienione w drugiej z nich. Zrobiłem wiele odcinków o fabule samej jedynki, wiem, że kiedy Scott stworzył tę grę, była to pełna historia, ale miała swoje wątki, które Scott chciał rozwinąć w następnych grach. Później dodał marionetkę, Springtrap, rozwinął temat zabójstw, dużo się zmieniło, ale dużo też istniało od samej pierwszej gry. Porównywałem już dużo rzeczy. Remnant, jak wyglądał w jedynce, jak wyglądało The Bite of 87 we FNAF 1, a jak później. To jest bardzo ciekawy temat. Uważam, że FNAF 1 od zawsze miał dwa wątki. Po pierwsze był to wątek mordercy, który zabił dzieci. Nawiedzają teraz te dzieci animatroniki. A po drugie Mike pojawia się w restauracji i ma tutaj jakiś cel. Mike wie coś na temat zabójstw, morderstw, czego nie wiedzą inni. To jest moja interpretacja wydarzeń z pierwszej gry. Uważam, że Mike był prawie całkowicie rozbudowany już w tej pierwszej grze. Ale Mike miał na nazwisko Schmid i choć nie widzieliśmy wtedy o imieniu William Afton, to raczej możemy dzisiaj stwierdzić, że Schmid i Afton to niezwiązani ze sobą ludzie. Scott stworzył postać Mike'a Schmida, protagonista, stróż nocny, nie jako syn Williama. Jeśli byliby ze sobą spokrewnieni, Scott nazwałby Williama nazwiskiem Schmid, bo to już było ustalone, po co to zmieniać? W wielu grach Scott zwraca na Mike'a naszą uwagę, więc ja wychodzę z założenia, że od samego początku Mike miał jakiś cel, nie był po prostu randomowym, nieistotnym stróżem nocnym. Mike przychodzi do restauracji z jakiegoś powodu, jest sugerowany, że tym powodem jest sam Golden Freddy. Według mnie historia Mike'a zaczynała się od urodzin. Rodzina Schmidów obchodziła urodziny ich najmłodszego syna we Freddy Fazbear's Pizzy. Był to młodszy brat Mike'a. Sytuacja w dużej mierze działa się podobnie do tego, co było we FNAF 4. Mike znęcał się nad swoim bratem, ten nie czuł się dobrze na swoich własnych urodzinach. No i sytuacja potoczyła się tak samo. Mike przypadkowo zabija swojego brata. Szok spowodowany całym tym wydarzeniem, poczucie winy, jak się dla niego zachowywał itd. doprowadziły do irracjonalnych akcji, bo zamiast wołać o pomoc, to schował ciało swojego brata, nikomu nigdy nie powiedział, co się stało. W normalnej sytuacji niewiele by to pomogło, bo dzieciak tak czy tak zaginął, ludzie zaczęliby go szukać. Podejrzewaliby każdego, wliczając dzieciaka, ale akurat tego dnia pojawiła się bardzo wygodna wymówka, bo William zabił 4 dzieci w tej samej restauracji. Co więcej, nie zabił 4 dzieci w jednym miejscu, zabił je w różnych miejscach. Nagranie na kamerach potwierdza zaginięcie 2 dzieci, zaciągnięcie ich do pokoju dla personelu, więc firma nie zna dokładnej liczby ofiar, mogą ją jedynie potwierdzić poprzez zgłoszenia zaginięć. Mike nie musiał robić nic, bo jeśli powie, że nie wie, gdzie jest jego brat, jego rodzice zgłoszą zaginięcie 5 dziecka. Cała odpowiedzialność spadnie na tego tajemniczego mordercę. I tak też się stało, nikt nigdy nie podejrzewał Mike'a, mogli co najwyżej mieć do niego wyrzuty, bo nie upilnował swojego brata. Ale nikt nie zarzuciłby mu morderstwa. No, ale Mike wiedział, że nim jest. Poczucie winy nie dawało mu spokoju całe życie. Dlatego też po wielu latach w 1993 roku wraca do restauracji jako stróż nocny. Z gazet dowiadujemy się, że restauracja ma wkrótce się zamknąć, więc najprawdopodobniej widzi w tym ostatnią szansę na pożegnanie swojego brata, przeproszenie go za wszystko. No i kiedy zostaje tym stróżem, dowiaduje się jednej ważnej sprawy, czyli tego, że animatroniki są nawiedzone, że duchy ofiar Williama, a także duch jego młodszego brata wciąż tutaj żyją, czekając na swojego mordercę, na swoich morderców. Możliwe, że Mike to wszystko zrozumiał w tym momencie i zaczął szukać swojego brata. Mógł się zastanawiać, czy jego brat jest Freddym, może Bonnym, czy lub Foxym, ale wszyscy wiedzieli, że 5 dzieciaków zginęła tego dnia. Brakowało jednego animatronika. Mike ewentualnie znajduje Golden Freddy'ego, ale zostaje przez niego zaatakowany. To nie jest tak, że oni są braćmi, więc Golden Freddy nie powinien atakować Mike'a. Jego młodszy brat był przez niego gnębiony całe życie, zawsze był nieszczęśliwy. Przyjęcie urodzinowe nie sprawiało mu przyjemności, bo Mike się z niego naśmiewał. No i Mike nigdy nie wziął odpowiedzialności za jego śmierć. To wystarczająco powodów, żeby młodszy brat chciał zemsty. To jest według mnie argumentacja dookoła relacji Mike'a i Golden Freddy'ego. Uważam, że w Ultimate Custom Nightie pojawia się czyściec Mike'a i ma to całkowity sens w perspektywie tego, co się wydarzyło. W tym momencie to właśnie tutaj kończyła się historia Mike'a, nie było FNAF 3, nie było rozwinięcia historii, więc wydaje się,
że mógł po prostu zginąć. Kanonicznie historia Mike'a kończyła się w miejscu, w którym znajdował Golden Freddy'ego. Mogło być to równie dobrze pierwsza noc, a równie dobrze mogło być to ostatnia. Tak według mnie wyglądała historia podczas FNAF 1, ale Scott zmienił ją ewentualnie później. Skończył trzecią grę, historia była kompletna, ale ludziom nie podobał się jumpscare we FNAF 3, więc postanowił zrobić jeszcze jedną grę i postanowił pokazać w niej backstory Mike'a. Sam początek, same origin. No ale Scott doszedł do wniosku, że backstory Mike'a byłoby tutaj nudne, bo to byłoby następne pokazanie pierwszej restauracji, ile razy można tam wracać. No i już zdążył wywalić stamtąd jedną rzecz, bo The Bite of 87 najpewniej oryginalnie działo się tam, a potem przerzucił to do nowego Freddy's we FNAF 2. Dlatego według mnie zmienił to backstory. Przeniósł całe wydarzenie do Fredbear's Family Diner. To dodatkowo dwie pieczenie na jednym ogniu, bo ludzie od dawna chcieli zobaczyć Fredbeara. Scott może teraz pokazać tutaj różnicę pomiędzy Fredbearem a Golden Freddym, dając mu inny kolor akcesorii. Ale pojawił się następny problem, bo fabuła traci teraz trochę sensu, bo Mike nie może teraz udawać, że to William zabił jego brata, bo to zupełnie inne lokacje. Dlatego też Scott zmienił fabułę jeszcze raz, usunął rodzinę Schmidów, zabił Mike'a Schmida, wymienił go na Aftona. Mike to teraz syn Williama, a William brał udział w wielkim planie oczyszczenia Mike'a z zarzutów. Dlatego też zabił czwórkę we Freddy i zgłosił zaginięcie piątego, rzucając tym samym winę na tajemniczego purpurowego. To wyjaśnienie jest pogmatwane, jest dziwne, ale wydaje mi się, że tak ma być. Wydaje mi się, że Scott miał proste i logiczne rozwiązanie we FNAF 1, ale zmienił je na potrzeby FNAF 4, żeby było inne, bardziej szalone i nie wyszło mu to niestety, stało się to tylko bardziej niejasne i zagmatwane. Według mnie teoria, że ugryziony dzieciak jest Golden Freddym robi całkowity sens, nawet jeśli wyjaśnienie jest zagmatwane. Happy's Day silnie łączy się z jego urodzinami. No i Mike jest rzeczywiście istotną postacią w fabule, powie się już od samej pierwszej części gry. Ta pierwsza gra zostawia nam też dużo pytań, bo czemu wydarzenie z Gazy zostało podzielone na dwie części? Najpierw dwójka dzieci zauważona, a potem piątka dzieci zgłoszona. Samo to daje nam potencjał na odpowiedź, że nie wszyscy zostali zabici przez Williama. To tworzy nam już jakieś pole do czegoś innego. Każde pojawienie się Golden Freddy'ego gdziekolwiek jest unikalne. Minigierka Give Gifts Give Life pokazuje nam zestaw 4 ofiar i piąte dziecko zupełnie niezwiązane z resztą. Piąty dzieciak pojawia się osobno, pod koniec, znikąd. Jeśli ugryziony dzieciak nie zostaje nikim, albo zostaje jakąś inną, mało istotną postacią, stawia nam to FNAF 4 pod znakiem zapytania. Ta gra nic nam nie mówi, jest totalnie niepotrzebna. Mike ma swoje backstory, zabił swojego brata, ale nie ma to żadnego znaczenia w tym, co robi. Po co przychodzi do FNAF 1? FNAF 4 nie ma sensu, chyba że ugryziony dzieciak jest rzeczywiście Golden Freddym. Dlatego właśnie według mnie, nawet jeśli to rozwiązanie jest dziwne, uważam, że jest poprawne. Poprawna odpowiedź nie zawsze musi być satysfakcjonująca, musi się po prostu zgadzać z dowodami. Ale wydaje mi się, że satysfakcjonująca odpowiedź istniała we FNAF 1 jako historia rodziny Schmidów. Mike Schmidt może nie jest tak epicki, muskularny, może nie ma takiej rozbudowanej historii jak Mike Afton, może nie miał w środku siebie Enarda, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jest ciekawszy, prostszy, ale lepszy. Żyje w założeniu, że akceptuje fabułę taką, jaka jest. I nawet jeśli nie podoba mi się, to jest historia Scotta, jego zmiany fabularne i nawet podoba mi się to, w którą stronę FNAF poszedł. Najlepiej patrzeć na to z perspektywy, że FNAF ma wiele wersji historii. Samo FNAF 1, FNAF 1 do 3, FNAF 1 do 4, FNAF 1 do Help Wanted. Jeżeli ta teoria jest poprawna, to Mike Schmidt jest znacznie lepszy od Mike'a Aftona, ale akceptuje ich obu jako dwie osobne wersje kanonu. Wydaje mi się, że dla Scotta najlepiej byłoby skończyć z FNAF-em, zacząć nową historię, ale wydaje mi się, że on sam zamierza wrócić do korzeni i przywrócić do życia Mike'a Schmidta na fabułę filmową. W końcu ma ona się skupić wyłącznie na pierwszych 3 grach, więc dostalibyśmy w filmach to, jak rzeczywiście wyglądała historia Schmidta, a nie Aftona. Także to tyle na dzisiaj. Temat jest bardzo obszerny, bardzo mocna teoria. Nie nazwałbym tego jeszcze moją finalną teorią, ale jak jeszcze bardziej się w to wgłębię, to wydaje mi się, że będzie ona na równi jedno z drugim. Bardzo mnie to przekonuje. Wydaje mi się, że tak rzeczywiście było. To już też jest nie tyle teoria FNAF-a, co teoria ciągu myślowego Scotta, jak Scott rozwijał fabułę, co też jest według mnie dosyć zabawne. Póki co jednak potrzebuję waszej opinii, waszych przemyśleń dotyczących tej teorii, co o niej sądzicie, jakie są wasze przemyślenia. Także do zobaczenia w sekcji komentarzy.